Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj zajęcia w plenerze. Zrobiło się wreszcie na tyle ciepło, że można wyjść z domu. No i odpada bawienie się z ustawianiem świateł, co jest wartością dodaną. Wybrałem się smartem do lasu. Tu obok co prawda przebiega jakaś droga, ale mam nadzieję, że bardzo hałasować nie będą. Warunki są sprzyjające. Chciałem opowiedzieć dzisiaj o paru dokonaniach, które udało mi się zrealizować w ostatnim tygodniu. Ale na początek oczywiście zacznę od przypomnienia, że kanał Grzbiący Rydwan to kanał, na którym opowiadam o przygotowaniach do startu dwoma smartami 451, czyli dokładnie takimi, a właściwie to dokładnie tym, na którym siedzę, i drugi żółty jest w Krakowie. Razem z moim kolegą Michałem jedziemy dwoma smartami do Sierra Leone, do stolicy, miejscowość Freetown, miasto wolności, oddalone od nas o jakieś 10 000 km, i startujemy w styczniu przyszłego roku. A ja staram się regularnie co tydzień w poniedziałki o 18 opublikować film, gdzie opowiadam o tym, co udało mi się zrealizować, mi i Michałowi, bo on też podsyła mi swoje materiały w miarę możliwości, co udało nam się zrealizować, jeżeli chodzi o pracę przy naszych autach, a te prace nie są małe. Zaczynamy pracę nad smartem. Pierwsze modyfikacje będą najprostsze, czyli przyciemniamy szybkę. Trzy godziny później, wielka porażka, idę oddać sprzęt kumplowi. Oprócz tego opowiadam, jak było na poprzednich edycjach rajdu, bo byłem już 2 razy, i pokazuję też, jakim dysponujemy sprzętem, co pakujemy, jak, gdzie, kiedy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj najpierw na początek powiem Wam, jak pięknie wyszedł mi uchwyt do tabletu, który robiłem i pokazywałem w poprzednim odcinku. Teraz jest już pomalowany, oklejony futerkiem z nietoperza, żeby się tablet nie rysował, bo kilka osób mi w komentarzach na to zwracało uwagę, żebym bardzo o ten tablet zadbał. Ja się bardzo nim nie przejmuję z tego względu, że nie zamierzam go nikomu sprzedawać, a jak mi się porysuje, to trudno, będę miał porysowany. Przy dzisiejszym cyklu życia urządzeń elektronicznych i tak mu dłużej niż, nie wiem, powiedzmy 2 lata funkcjonowania ze mną nie wróżę. Będę musiał kupić nowszy. Druga sprawa, że rozwój technologii, rozwój sztucznej inteligencji wymusza posiadanie sprzętu z coraz nowszymi procesorami, coraz nowszymi rozwiązaniami, bo ja na tym tablecie też między innymi chcę montować filmy dla Was. Tam jest co prawda Apple'owska M1, no ale dzisiaj na rynku dostępna już jest M4, co daje znowu większe możliwości. No ale mniejsza o to. Więc uchwyt do tabletu mam skończony. Przed samym wyjazdem do Afryki go tylko, że tak powiem, dokręcę do dechy, żeby było solidniej. Chodzi mi po głowie, a przynajmniej chodziło mi, żeby zrobić go bardziej w pionie niż w poziomie. Może jeszcze się nawet skuszę i zrobię drugi w wersji pionowej i wtedy będę podejmował decyzję ostateczną, ale ta wersja pozioma wydaje mi się bardziej sensowna niż pionowa. Ale przymiarkę trzeba będzie zrobić. Pokazywałem taki fantastyczny panel przełączników i takie dodatkowe duperele do niego. No więc generalnie to wyszła mi już całość i nawet podejdę trochę bliżej, żeby Wam to pokazać. Do góry kołami. Tak, to jest moja piękna skrzyneczka, mój powerbox, który będzie używany do przełączania wszystkich niezbędnych urządzeń, odłączania dodatkowego akumulatora i tak dalej. Wydrukowałem jej całą część obudowy, jak również zrobiłem panel tylny. Tu ładnie widać złącza XT60. Te 3 są puste, dlatego że tutaj będzie wejście zasilania i zamówiłem złącza z innym typem wykończenia, żeby nie dało się ich łatwo pomylić. No i ten element będzie zainstalowany pod nogami pasażera. Pasażera oczywiście w tej wyprawie nie będzie, będzie lodówka i tenże gadżet się tam dokładnie znajdzie. Zrobiłem oczywiście cały zestaw przymiarek, żeby móc to skonstruować. Długie obliczenia. Musiałem wziąć pod uwagę pole robocze mojej drukarki 3D, które nie jest oszałamiające. No i tu się właśnie pojawiał problem, że ona musiała wyjść taka wysoka i taka dość duża, a nie dało się zrobić takiej ładnej, płaskiej na całą szerokość deski. No, ograniczenia technologiczne. Żeby skonstruować ten wspaniały produkt, musiałem pewnego ranka, było to w zeszłym tygodniu, nauczyć się szybciutko Fusion 360. To jest program do projektowania 3D.
Oczywiście, żeby nie było, ja się go nauczyłem po partyzancku, pobieżnie, żeby być w stanie zrealizować to, co potrzebuję. I do tego celu mi to w zupełności wystarczyło, więc wszystkie te otworki w skrzynce, to wszystko było już jakby zaprojektowane, więc tylko potem pozostała kwestia samego wydrukowania. No, żeby to wszystko było takie, to mam z Chin zamówione śrubeczki, mam zamówione takie specjalne wtapiane gniazda, to wszystko zostało złożone do kupy, tak jakbym się bawił klockami Lego, czyli dla mnie strasznie zajebista zabawa, bo ja jako dzieciak uwielbiałem. Miałem niestety tylko jeden komplet, no bo jako dziecko urodzone w kraju socjalistycznym nie za bardzo miałem wybór i możliwości posiadania takich zabawek, jakie bym chciał. No ale teraz się wypalam właśnie przy drukarce 3D. I to mi się udało zrealizować i z tego jestem zajebiście dumny. Gdzie jest akumulator w Smarcie? Pod nogami pasażera. I żebyście mieli pełny ogląd sytuacji, to postaram się Wam to pokazać. Dywanik jeden, dywanik drugi i mamy akumulator. Normalnie jeszcze jest taki panel z takiego styropianu niby, no ale mniejsza o to, u mnie on już wyleciał. Akumulator jest włożony największy, jaki fizycznie mieści się w Smarcie. Głębokiego rozładowania i zamierzam mieć taki drugi. Troszeczkę przerobię tam wystającą śrubkę, tutaj dam takie jeszcze z pianki wypełnienie, żeby było równo i na tym postawię drugi akumulator. Tutaj zainstaluję moją przepiękną skrzynkę mojego Powerboxa. Mniej więcej tak mam zaplanowane, żeby sobie wisiał, chociaż może go bardziej przesunę do góry, sam jeszcze nie wiem, bo tu obok znajdzie się radiostacja, skrzynka antenowa, Powerbox, drugi akumulator, zamiast fotela wchodzi lodówka. Tak ma wyglądać wnętrze w tym miejscu. O, dalej to udało mi się pojechać i odebrać felgi z lakierowania. Panowie się wywiązali, znaczy zobowiązali się, że zrobią to w tydzień i zrobili to w tydzień. Felgi są piękne, białe, półmatowe albo półbłyszczące, jak kto woli. Piękne, półmatowe. Takie, jakie miały być. I zawiozłem od razu z marszu do mojego wulkanizatora Arka, którego tutaj oczywiście serdecznie pozdrawiam. I będę u niego w poniedziałek z oponami, które już przywiozłem. To są dokładnie te same opony, które jechały na naszym czarnym BX-ie w zeszłym roku. Tak się składa, że powinny pasować do Smarta, znaczy pasują rozmiarem, a czy będą pasowały później wizualnie i tak dalej, to się jeszcze zobaczy. W poniedziałek uzbrajamy koła, no i pewnie w poniedziałek ten Smart dostanie gotowe już stalówki z oponami Michelin i zobaczymy, czy da się jeździć w takim secie bez konieczności zrobienia, od razu liftu. Przy okazji ze Stanów Zjednoczonych udało mi się pozyskać kilka ciekawych zdjęć, które Wam teraz tu pokazuję. Zobaczcie, tak wygląda Smart w konfiguracji 6-calowy lift na oryginalnych kołach. Trochę jak taka XIX-wieczna baba ze wsi z podkasaną spódnicą, żeby przejść przez rzekę. No mnie to przynajmniej rozbawiło, mam nadzieję, że nasze nie będą wyglądały tak absurdalnie. Ale my dajemy tylko 3-calowy lift i te koła trochę powiększamy. Ja bym nie chciał wkładać opon szerszych. Dlaczego? Dlatego, że szersze opony to większe opory toczenia, większe zużycie paliwa. Ale niestety wysokość opony to jest zależna właśnie od jej szerokości, czyli im opona jest szersza, tym też automatycznie robi się wyższa. Wysokość to jest część szerokości, to jest współczynnik obliczany procentowo i po to są te słynne właśnie profile, to dla tych, co nie wiedzą, jak to funkcjonuje. Więc w przypadku Smarta, który tam nominalnie ma 175 na 55, zakładając 185 na 65, tak naprawdę powiększamy średnicę całej opony o 50 mm, co po jednej stronie daje nam 25 mm w górę. To w połączeniu z 3-calowym liftem powinno nam dać 10 cm w górę. I mam nadzieję, że auta wtedy będą w stanie jechać po nieco trudniejszym terenie, niż są do tego zdolne w tej chwili, bo w tej chwili to nawet o dobry, wysoki krawężnik w mieście można zaczepić podwoziem, co czasami bywa irytujące. Także w poniedziałek dowiem się,
jak sytuacja wygląda po założeniu już docelowych kół bez zrobienia liftu. Jeżeli nic nie będzie ocierało, to tak go zostawiam, będzie jeździł. Będę mógł go wtedy też przetestować na tych oponach, jak on się zachowuje i tak dalej, i tak dalej. No potem będziemy kombinować. Amerykanie się niestety opóźniają z wysyłką naszego zawieszenia. Trochę jeszcze z tym zejdzie, ono jeszcze nawet nie wyruszyło do Chicago, skąd dopiero będzie nadawane do Polski. Chyba dopiero we wtorek czy we środę ma nastąpić przerzucenie tego do Chicago, no i potem firma, która nam to pakuje na statek do jakiegoś kontenera i od tego momentu 6-7 tygodni, zanim ono dotrze do Polski i będziemy mogli się nim zająć. Także chyba nie uda mi się zrobić tego przed 13 czerwca, znaczy tego w znaczeniu liftu, co jest trochę smutne, bo na 13 czerwca mamy zaplanowany taki pierwszy polski zlot uczestników rajdu Budapeszt-Bamako i potencjalnych chętnych, a przynajmniej tych, którzy mają opłacony już start, więc spotykamy się 13 czerwca, tutaj nawet niedaleko tego miejsca, gdzie teraz jestem i będziemy siedzieć przez 3 dni, rozmawiać o tym, jak zajebiście jest na Budapeszt-Bamako i ci, co nie byli, będą mogli zielenieć z zazdrości i szykować się do swojego wyjazdu, przetestować swój sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No i bardzo chciałem być już wtedy smartem na takiej imprezie, podniesionym, ale pewnie się nie uda. Więc pewne plany się poprzesuwają w czasie. W tej chwili założenie jest takie, żeby auto było podniesione do końca czerwca. To już bym się bardzo ucieszył. Potem lipiec, sierpień to prace związane z napędem i robienie dekoracji. Jeszcze trochę wtedy w międzyczasie nim pojeżdżę, żeby mieć go przejeżdżonego, żeby wiedzieć, czy wszystko jest ok. No i potem ostateczne, że tak powiem, uzupełnienie elementów, które są potrzebne do wyjazdu, już przygotowanie do samego wyjazdu i potem pojedziemy do Freetown. Doczekać się nie mogę. Na dziś to tyle. Myślę, że przekazałem Wam wszystkie informacje. Zobaczyliście, jak ciężko się napracowałem i doceniliście mój wysiłek. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, do poinformowania swoich znajomych, że jest takich 2 wariatów, co to smartami i tak dalej. To bardzo nam pomaga w rozwoju. No i napędza do dalszego działania. Także dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia dokładnie za dni 7. Dzięki i pa!